Witamy Was Gabi zamiast włączyć video, to zrobiła sobie selfie sticka. Selfie, nie selfie. No co, niechcąco, zamiast nastawić na wideo, to na zdjęcie sobie nastawiłam i No zrobiłam. co, pięknie jesteśmy. Co trzeba Dzisiaj jest sobota, 23, długi weekend. No, a my co? Niestety nigdzie nie jedziemy, Ale oszukujesz, bo siedzimy w samochodzie. ale za to Vanessa, tak? Vanessa? Tak, Gdzie idziesz? na sport. Jedzie na sport i co będą Cię czekać? Wysiłek. Atrakcje, tak? Na początku od 10 do 13 mamy trening normalny, a od 13 do 20 jedziemy gdzieś i mamy atrakcję. I atrakcje mają, dokładnie. Także zobaczymy, Waneska przyjedzie i nam opowie, co miała za atrakcję. Więc tylko musiała wziąć ze sobą picie i jedzenie. Znaczy, najważniejsze, musiała wstać dzisiaj. Dokładnie, nie chciało jej się. I tylko jedynie zapewniliśmy jej dowóz i picie, bo obiad i kolację będzie miała tam na miejscu. Tam panie organizują, dzieci tym razem same jadą, bez rodziców. No, ewentualnie damy tam pieniążki, jakby co, chociaż jedzenie wszystko będzie miała, ale jak może jej picie zabraknie, to żeby sobie tam miała możliwość. Więc no. I dlatego nigdzie z tego powodu nigdzie nie ruszamy się. Z tego właśnie jutro, bo Waneska ma od środy cały czas tak ma, jutro też mają zajęcia i chyba w poniedziałek też mają. Też. Także A we wtorek musi już normalnie trening ma. normalne. Także Więc dopiero w środę będzie miała przerwę. no i nie ma i dzisiaj wróci pewnie o 20, padnięta, co? Vanessa się dzisiaj nie chciała wstać. Wrażenia będą Też robią, a tym bardziej, że u nas jest bardzo gorąco, więc wzięła dzisiaj czapeczkę, wykremowałam ją, ramiona, no i teraz ją zawozimy, później jedziemy tylko szybko kupić chleb i jeszcze mam nadzieję, że dostanę truskawki i jedziemy do Obelinga. Do Holandii, bo chcemy wykorzystać ten czas, jak nigdzie nie jedziemy, nie mamy takiej możliwości, więc Udamy, że mamy jednak przyczepę, jedziemy sobie do Holandii. to jedziemy do Obelinga, bo Adam odkręcił tą, no, na dachu, co tam mi ostatnio, to okno, co mi tam spadało. Dokładnie. I Adam chce zobaczyć, czy tam dostaniemy. Na pewno, takie rzeczy. No i coś tam jeszcze chcemy popatrzeć, chcemy zobaczyć w ogóle, jaki wybór markizy jest. No i zmierzyłem, 3,5 metra. Kran zobaczymy do ten, więc wykorzystamy, no i później wrócimy do domu. Ja sobie i będziemy odpoczywać. Ja jutro też może tam sobie jeszcze kwiatki poprzesadzam, bo to trzeba te zimie pozmieniać po tej zimie. Gabi stwierdziła, będę się. że będzie inaczej. Teraz znów przesadzić sobie kwiatki, że te żółte, gdzie były po lewej, będą teraz po prawej, bo nie ma co robić. Tak, i będę tak zmieniać, dokładnie. Adaś będzie latał po ziemię non stop. I co? Adam będzie wam filmy montował, a ja będę na balkonie się opalać. Wykorzystam ten czas na maksa. Będę odpoczywać. Na maksa. Na maksa. Tylko jeszcze w kuchni szybko okno umyję, bo. Na maksa. Na maksa, bo znów Żebyś nie wypadła w tego okna. Żeby z rytmu nie wypadła. Będzie na maksa fruwała. Żeby z rytmu nie wypadła. Muszę, wiecie, bo jak wyleniuchuję. Być na maksa. Jak wyleniuchuję, to później będzie ciężko znów się do roboty wziąć. Trochę mnie tutaj te ramię boli. Ciężko na to mi było. Zasuwało się na maksa. No ale to się niesie mi naprawdę. Śmiejecie? To jest poważna sprawa. No a co ty myślisz? Wieczorem sobie I bawiacie, nic na maksa, bo wam ramię odpadnie. I za to dostanie. Co wieczorem tutaj ramię wysmarowałam. Bo dzisiaj nawet oka nie mogłam sobie pomalować, tak mnie bolało. Więc dlatego ma okulary, bo ma barwy wojenne zrobione. Naprawdę, tak mi tu Naprawdę ma, to naprawdę. mnie tak boli, że szok. Przeciążyłam. Dlatego więc okno więcej nic nie robię. Odpoczęłam. Firanki, może nie, zasłonki wypiorę w dużym pokoju, ale to pralka sama się pierze. Adam tylko mi pozawiesza, ja wyprasuję, to też to wykorzystamy. No i co? I jeszcze Adam będzie w przyczepce tam robił, więc może coś wam dogra, co tam on naprawia. Bo wiecie, my niedługo wyjeżdżamy, więc musi być przyczepa przygotowana. No i wtedy was zabierzemy na fajną wyprawę. Musi być fajna, bo spotykamy się z Iwonką i Rosze. Na maksa
z fajnymi znajomymi. Dokładnie, Waneska się nie może doczekać, bo tam mają kotka pięknego. Jestem ciekawa jak tam Maksio, żeby go nie zjadł. Jaki Maksio? Bo on, Boże Maksio, Beluś, bo on jest większy od Belusia. Beluś przy nim to taki malutki. No, także fajna wyprawa nas czeka, aż się nie możemy doczekać, więc musi być przyczepa, naprawiona w Picobello, nie Adaś? Znaczy, wiesz, Musi być wszystko. No jeździ pewnie, ale wiecie, kran tam coś, i ta moskitiera i tą półeczkę musi naprawić, więc no, takie drobnostki. No bo wiecie, jak nigdzie nie jedziemy, no to trzeba coś z czym czasem z przyczepą zrobić, a nigdy nie ma czasu, nie Adaś? Musi Ameli auto ozonować, te lampy z przodu może jej tam przyczyści. Tą kamerkę. To kamerkę z tyłu musi jej tam poprawić, bo Amelka, wiecie, teraz już codziennie jeździ. Mówi, mama, już fajnie. Więc musimy takie rzeczy już porobić jej. No, i to tak. No nic, my idziemy odstawić Waneskę i spotkamy się w czasie drogi. Witamy Was na naszym kanale Piąteczka i Pies. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a jeśli chcecie się z nami skontaktować, napiszcie na maila. No, Waneska odstawiona. I mamy czas dla siebie, kochani, nie wiecie jak się cieszę. Zajebista pogoda i sami. Oj, Adam. I do Holandii jedziemy. No, byśmy fajnie byli, jakbyśmy gdzieś na camping Ale wiecie gdzie jedziemy? pojechali. Na plażę na turystów. Jaki on jest, wiecie co? Na mówi? maksa będzie. Ojejku, dobra, jedziemy szybciutko Po chlebek. bo później chleba nie dostaniemy, bo poniedziałek jest zamknięte, więc nie będziemy mieli co jeść. Ja to tam pół biedy, ja tam chleba nie muszę, ale wiecie, Adam bez chleba, później Waneska, w sumie Waneski cały dzień też nie ma, to ona tak, dzisiaj musiałam ją zmusić do jedzenia, bo nie chciała, więc zrobiła sobie kaszkę, mówię, masz zjeść. No, ale pytaliśmy się pani, oj przepraszam, chwilę, zapytałam się pani, to tam będą mieli też do obiadu picie, więc spokojnie wzięła tego swojego picia, bo ja to wolałam, wiecie, się zaopatrzyć, ale będą tam też mieć Jedziemy do jedzonko. naszego tam Lidla? Obojętnie, Adaś, jest po drodze gdzieś, nie wiem, gdzie Czekaj, gdzieś muszę szybciej trochę- musisz sprawdzić. No, także niech się bawi. My się też będziemy bawić. Dokładnie, spokojnie, nikt nam nie będzie tutaj kwękał. Mama, już, Waneska nie lubi do No. Obelinga jeździć. Jeszcze jak byliśmy z namiotem, to początki to jeszcze lubiała, nie? Wiesz, już wszystko nowe było. Coś no. nowego, tak dalej, szukaliśmy. A teraz już jej tam nudzi i nie za bardzo. Więc fajnie mamy taką okazję, bo tak to zawsze jak mamy jechać, Vanessa jedziemy, nie, a jej samej też nie chcę zostawiać na tak cały dzień. Amelka z Belusiem wyjdzie, ja teraz wyszłam, więc spokojnie. Wiesz co, jedziemy tego Lidla tutaj co do Moniki. Aha, To okej. jest Lidl i Aldi. A, no okej, dobra. No tu jest. Dobra. Więc no, trzeba ten czas jakoś sobie zorganizować, żeby go tak no, nie zmarnować, nie? Jest taka Daś? Tak. No, a wiecie, my... A jeszcze jedno dla wszystkich, co jeżdżą samochodami. Pomimo, że słońce świeci, jeździcie na światłach, bo jesteście widoczni. Naprawdę. No, Naprawdę. Zwróćcie na to uwagę, jak jedzie samochód sprzeciwka ze światłami, a bez świateł. no, Bo to ktoś Adaś- powie, o, w dzień na światłach. No, Naprawdę. no, Adaś... Ja jeżdżę cały rok, pomimo, że w Niemczech nie trzeba, ale ja jeżdżę cały rok. No, Adaś mówi, że on jest bardzo wyczulony na to Dlatego powinien I- być policjantem. No. i tajniakiem, zarazem. I zarazą. No, Adam uczulony mówi, że zawsze... Dla mnie bezpieczeństwo jest to prawda. no, dokładnie. Fajnie, że teraz te nowe samochody mają te jakby światła dzienne. To jest to, ale dużo, że samochodów jeszcze jeździ, wiecie. I jeszcze najgorzej jest to, że bywało, że jesienią czy zimowo osoby, kierowcy świateł też nie Znaczy pamiętają. tu jest w Niemczech to, że nie jest obowiązkowe. No i nie, to ale jest to, ile bo w razy Polsce- jechaliśmy, jak już było tak ciemnawo No i niestety, ludzie nie myślą. bez Gabi, świateł Ludzie nie myślą, jechali. siadają Nie za widać kółkiem było. i myślą No. wśród zamiast pomyśleć o tym, że no, trzeba być widoczny. Więc Adaś Że on jest widzi, ja wiem, wyczulony. że on widzi, no ale jego nie widać, no i to jest No. to. Tak samo jak jest dlaczego wieczorami, jak dzieci uczą, żeby chodzić z odblaskami, no bo to naprawdę, to No. głupi mały odblask może uratować życie, a życie to wiecie, tego się nie kupi. Tego No się nie. kupi. No nic, Jeszcze tak, na tylko- eBaya nie znalazłem. Jeszcze taka właśnie wrzutka, co Adam tak
Musiałem swoje mądrości powiedzieć. No nic, my do tego Lidla tu bliziutko jedziemy i później się już w trasie zobaczymy na spokojnie, bo jak byliśmy w Obelingu, to zawsze przeważnie na namioty patrzyliśmy. Tak, bo my patrzyliśmy nie na inne działy. Na inne działy, więc No po co będziemy mamy mieli... patrzeć na przyczepę, jak przyczepy nie mieliśmy? No, normalne. więc teraz sobie odrzucimy i sobie zobaczymy, jesteśmy ciekawi właśnie. Ale tak czy siak chyba wyjdziemy na namioty, bo tak jak Iwona mówiła, że jak dzieciaki no będą właśnie. chciały tam Nikola jechać, a ona Albo Amelka, no. lubią pod namiotem, no nie? No to jakiś taki... No bo wiecie, przyczepa mamy niedużo, więc tam tyle osób się nie zmieści i być może w którymś roku byśmy chcieli wspólnie się wybrać, bo chcielibyśmy wszyscy wrócić do Szwajcarii tego pierwszego naszego wyjazdu, bo była taka rozmowa z Nikolą i z Amelką, bo Adam włączył film i to Nikola wielokrotnie powtarza: mama, ja chcę tam wrócić, mama, ja chcę tam wrócić. Tam Nikola miała nie wiem ile tam lat. No Gabi, no było to jakieś 18, 17. temu. No 6 lat to temu to miałaś 17. 17, I tak 16. mi się tak podobało. Tam byliśmy w sumie nieprzygotowani. To był pierwszy wyjazd, ani butów odpowiednich, ani w namiocie. Byliśmy nowicjuszami i nagrywać nie potrafiliśmy dosłownie, ale to były, zobaczcie, jak dziewczynom się to utkwiło, te wakacje. Nic takiego, dokładnie nic tam takiego nie robiliśmy, bo mówię, to był pierwszy nasz taki wyjazd w góry, ale dziewczyny tak zapamiętały właśnie Bo gwiazdy. gwiazdy były tak nisko, ten klimat górski, no po prostu cudnie, pięknie i I Nikola... płacz w nocy, bo zimno. No, w ciągu dnia było do 30 stopni, a w nocy były 5 stopni, tylko wyobraźcie sobie latem. Teraz już jakbyśmy będziemy jechać, to też się inaczej przygotujemy. Wtedy nie mieliśmy pojęcia Ada Zielonego, no bo my też zaczynaliśmy ten karawanik taki, można powiedzieć, namiotowy. Powiem ci tak, bo ty nasłuchałaś się, że ktoś bierze kołderki do namiotu. No, jak to ja. A ja no. jestem jednak ustawiony, Ale że tak. jak śpiwór, to śpiwór. Ale te śpiwory, takie te tańsze, takie cienkie, też ich nie polecam. Ale nie, kwestia gdzie kto jedzie, Gabi. No tak, to Bo jak też ktoś dokładnie. nie jedzie w góry, tylko jedzie pod namiot na przykład do Holandii, czy nie wiem, To wystarczy. po Niemczech, no to wystarczy. spokojnie, bo tam każdy namiot ma swoje jakieś tam parametry, do jakich warunków Ale jak jest się- przeznaczony. Ale jak się jedzie do Szwajcarii, W góry. w góry, to, To muszą być ciepłe namioty. ciepłe Od śpiwory. zera, najlepiej od zera, kochani. Tak, i ja wtedy Vanessę zakupiłam i to wtedy jak byliśmy Ameli, chyba, Waneski nie było. to w Szwajcarii kupiłam, A nie, a Vaneska była. Amelce, Boże, byłam ja 4 lata, Amelce kupiłam w Szwajcarii, wtedy Aż tak dawno pamiętam nie było. zmarzła, to wtedy je zakupiłam, ale później my sobie kupiliśmy, Vanessę kupiłam wtedy chyba we Francji chyba byliśmy, gdzie my byliśmy, że w Obelingu je kupiłam, w tym Decathlonie. My od razu pojechaliśmy w Szwajcarii tam. Tak, ale później Vanessę kupiliśmy, gdzieś też je kupiliśmy, tylko nie pamiętam gdzie. A w We jakimś- Francji chyba gdzieś na Decathlonie urlopie, chyba. tak. Taki fajny, ona tam cała wchodzi i cieplutki. Ja On sobie jest taki kupiłam. rosnący, bo jego się można... Ja w Decathlonie sobie też skrócić. kupiłam porządny, ciepły, naprawdę bardzo ciepły. Ja go teraz mam w przyczepie, jako rozkładam i kołdra. Jest świetny, no i Adam ma. Więc jesteśmy. Nie, ja właśnie mam problem, ja nie mam. Ty masz po Amelce. Ten czarny. Ale on jest też taki... No też tobie przydałby się taki Normalny. większy, no to jeszcze Adam by musiał No, zakupić, znaczy większy, bo normalny. Amelka ma po mnie, bo ja wcześniej sobie kupiłam, ale on dla mnie był trochę za cienki, a Amelka mówi: mama, ja sobie go wezmę. On nie jest cienki, tylko ja wolałam jeszcze sobie grubszy kupić, więc ja sobie jeszcze kupiłam Lepiej grubszy. grubszy, bo się można rozpiąć, wiecie. No i on też fajnie w głowę się wchodzi. I jak ktoś jeździ pod namiot, O, to... zobacz, ale śmieci. Ale syf, o Jezu, coś było, to jakaś, nie wiem, jakaś parada chyba. Jaka parada, z gazetki, ulotki. Albo lotki, albo komuś gdzieś wyleciało. No zbierają. No, widzę. zbierają, sprzątają. No i polecam takie śpiwory ciepłe. Nawet widzicie, my jeździmy przyczepą i takie wozimy ze sobą, nie? Wykorzystujemy. I kupiliśmy właśnie z Lidla zakupy. Tu jest Lidl. Czekaj, ja tą butelkę daj, ja to zabieram. Widzicie, odkręciłem te okno i to jest element, mi się wydaje, wymienny na 100%. Bułeczki I będzie nowa ta moskitiera. i kawę, nie? Ta. Taka zanoszę było. A tu resztę mamy chlebek, napoje. To zrobimy tak.
Czekaj, koletę sobie tam zabiorę. Jeszcze sobie... Nie zostaliśmy, powiem, ostatni chleb był. No, ale mi się wydaje, że wiesz, Gabi wcześniej jeszcze, oni do 21 mają czynność. Zobaczymy. Powagę masz, dobra. No. Mam nadzieję, że truskawki nie będą latać, co? Ja tak się zastanawiam, czy tu ich nie wtarabanić, widzisz? A to nie skiszą się? Jak skiszą się. Bo to się boi, nie przewrócą się? No nie A powinno. nie, zrobimy pauzę, to ja zobaczę, co to Dobra, truskawki. ja to zamykam. Może nie będzie się tak nagrzewać. I Dobra, woda, picie, bułeczki sobie wzięliśmy na drogę. Ojejku. Więc czas w drogę. Tak? w drogę, zgadza się. Która godzina? 10:15, No. więc tam gdzieś powinniśmy być. Ja to sobie ściągnę, bo nie będę tyle godzin. Ile? W półtorej godziny jedziemy, nie? No. No to koło 12? Powinniśmy być chyba, co? No coś takiego, zobaczymy. A i teraz wszyscy jadą do sklepu. Nikt nie planuje podróży gdzieś. No, ludzi w sklepie, powiem wam, dużo. Truskawki w ostatniej chwili, jak przyszliśmy, to wzięłam. No już tu skarbek na pewno nie dołożą, Tam jeszcze powiecie? bo sklepem to jest... Podokładałam jeszcze. No co to? Bo No nie, tam to były no. trochę porozwalone, ale co to? Przecież tam nikt nie będzie. Ale ładne, bo ja w domu Adam mi wczoraj kupił jeszcze, też 2 opakowania. Ale to pójdzie do ciasta, ewentualnie może ktoś będzie miał chęć zjeść. Więc mówię, to jeszcze dokupię. A arbuza to chyba w przyszłym tygodniu podjedziemy, to podjedziesz do ruskiego sklepu, nie? I tam kupić, powiem, że przepyszny ten arbuz z tego ruskiego sklepu. Jednak, ja wam powiem, jednak to normalne, oryginalne, znaczy oryginalne, to takie typowe, gruntowe, Bo nie jest okrągły, tylko Nie. jest taki owalny. owalne. Myślałem, że ten, bo to jest czarny. No, taki sam autko, który czarne. To dam. Ale dobra. Moje śniadania jeszcze nie jadłam. Nie miałam chęci. A jak jest ciepło, to tym bardziej mi się jeść nie chce, tylko będzie pić. Pić, no. Pić to jest podstawa. To jest, lato uwielbiam, bo to jest najlepszy moment, bo się nie chce jeść, można szybko z wagi zrzucić. A po tej zimie trochę się nabrało. No, ciężko zrzucić, powiem wam. I to mimo wszystko, że ja dużo nie jem, a mi jest ciężko zrzucić. Kiedyś to chwila moment. No, wiadomo. Rzuciłam, Inna a przemiana teraz? była. Teraz już niestety przemiany takiej nie ma i ciężko z dupki coś rzucić. Boki nabywają. No mam wszystko. No nic, my jedziemy, nie Na razie jedziemy, przedłużamy. ja muszę się tu nakierować na autostradę. No, zobaczymy się, a potem jeszcze mieliśmy coś porozmawiać, a to chyba... Musimy najpierw zjeść, I napić się, dopiero wrócimy, a to mamy dokładnie. 1,5 godziny, więc mamy czas. Więc widzimy się za chwilę. A wy teraz idźcie sobie spokojnie do kuchni, coś kupcie. Coś sobie zróbcie do To się picia. skoncentruj, jejku. No ja widzę. No. Ja tyle lat za kierownicą, więc ja nawet z innym okiem mogę jechać. 40, dobra, prosto. A twoja mama zawsze mówiła, że ona zawsze z tobą jak jeździła, to zawsze tak się czuła, nie? Stresowo. No nic, dobra. Bo Gabi nawet nie widać. Jak je. My witamy ponownie. Najedliśmy jesteśmy po się, zakupach. napiliśmy. No i co? I wracamy do tematu. Karawaningowego. Dokładnie. Bo tam właśnie była rozmowa i nie dokończyliśmy, bo akurat do Lidla podjeżdżaliśmy. Co właśnie mówiliśmy, że jak jedziemy do Bylinga, to sobie obejrzymy jeszcze właśnie namioty, takie dwuosobowe, bo właśnie... A dwuosobowe są takie, że na 3 się zmieści, jak Wanecka będzie chciała z dziewczynami. No bo ja też tak myślałam właśnie o markizie, albo o takim przedsionku pompowanym do przyczepy, Ewentualnie, nie? ale- Ewentualnie. Ale mi się wydaje, że ten przecinek pompowany to w ogóle odchodzi. Tak, znaczy na początku tak chciałam, ale później stwierdziłam i tak właśnie później po rozmowie też ze znajomą, że chyba markizę stawiamy, dlatego że my nie wiem, czy będziemy rozkładać ten przedsionek cały, czy nam będzie się chciało, bo w sumie nie chce już mi się nic takiego
Nie chcemy tracić czasu na Czasu, takie dokładnie. rozkładanie. No i tak pomyśleliśmy, Przynajmniej jak na razie, no nie? no bo właśnie tam znajoma, Iwonka podpowiedziała nam, ale ogólnie tak teraz sobie myślę, jak byliśmy rok temu we Włoszech, to przed nami był wanik, małżeństwo z 2 dzieci i oni spali w tym wanie, naprzeciwko, tak, a no, chłopcy teraz spali w namiotach. Dwa namioty mieli. No takie malutkie. Bo wiecie, van jest mały, tam on jeszcze mniejszy jest niż nasza przyczepka. No wany I są mniejsze, no. No i są różne sposoby na to, nie? No bo pewnie dzieci nie jeżdżą non stop z tymi rodzicami, więc dla nich takim rozwiązaniem było właśnie taki sposób i to jest fajne, nie? Bo też tak podziwialiśmy to i to chyba też na filmie to chyba ujęte jest, że te namioty zostały, a tego vana nie było, bo oni gdzieś pojechali. Tak, te namioty stały. Dokładnie, no i ja ogólnie o tej opcji w ogóle zapomniałam, a właśnie teraz znajoma podpowiedziała nam, przypomniała, że rzeczywiście my byśmy mogli kupić 2-osobowy namiot i jakbyśmy jechali z całą rodziną, no to wtedy 3 osoby czy 4 mogą spać w przyczepie, czy 3 osoby, a 2 osoby mogą w namiocie spać. Takim malutkim, szybciutkim do rozłożenia. Więc, a Nikola uwielbia namiot. Ja to nie ma problemu, też mogę w namiocie, bo w sumie całe życie, Całe życie. My w tym wieku już, kochani. Co my w tych namiotach robiliśmy, to wspomnienia przez te zostaną. lata, które jeździliśmy, no to były najwspanialsze wyjazdy, były i złe momenty. Nie ma w karawaningu wszystko ładnie i pięknie, bo są, wiecie, są dni dobre i złe, jak to wszędzie i w domu to samo i w karawaningu też. Ale to jest też sam urok. Nieraz wspominamy, się śmiejemy, Że co? Wspomnij. że wspominamy. No tak, jakbyś się zablokowałaś. Tak? Więc Jakbyś chciała co innego powiedzieć, a co innego powiedziałaś. No i cię być wybiłem. może, no właśnie, wybiłeś mnie. No i dlatego namioty mają ten swój urok i też ostatnio ktoś nam napisał na namiotach, że zakupili namiot i się teraz wybierają, a żona powiedziała, że czy nie lepsza byłoby przyczepa. Ale na początku Na początku jednak polecamy namiot. i zobaczyć, czy wam się spodoba. To jest taki ekstremalny karawanik. Dokładnie. Jak to przeżyjecie, to znaczy, że to jesteście dalej w stanie przetrwać. Tak, zgadza się. Jesteście, lubicie to po prostu. No bo uważam, jeżeli Namiot nie będzie pasował. jeżeli chcecie podróżować, namiot jest w sumie takim najtańszym transportem podróżowania, wariantem. A pod sam koniec kupiliśmy ten pompowany i ten pompowany był the best, dlatego że szybciutko go się rozkładało. Bardzo szybko. Tylko my później mieliśmy złe materace, bo my wzięliśmy duże, bo my do tego dużego namiotu mieliśmy inne materace. Bo Nikola brała ten taki duży i tam się jej mieścił i nasz. A później jakoś się pomyśleliśmy, że w tym namiocie musimy inaczej, mniejsze trochę namioty. Te śpiwory, nie śpiwory, tylko materace. Boże, ale kręcisz. A ja przytakuję. Jak idioci, nie? Bo to się myli cały czas. No i polecam pojeździć z namiotem, bo to naprawdę fajna opcja, przygoda, naprawdę. Ile razy ulewa była. A u nas było często ulewa. Często, więc my to przetrwaliśmy naprawdę. W Austrii też tam. A Austria to w ogóle tragedia była wtedy. Byliśmy razem w Aż Austrii. sucho. Wyjmij flachę. Jak ja pamiętam, my tam jeszcze nie zdążyłeś otworzyć, a tam woda mi naleciała. My z tymi ścierkami chodziliśmy, wycieraliśmy. Z jednej strony Jak się nie zamotam, pod filmem będą linki do tych naszych z starych jednej filmów. strony byłam Z zła. Austrii, ze Szwajcarii pierwszej tam. Amelka z Vaneską nie chciały wyjść z auta, my z Nikolą. Nikola mówi, nie, se siedzą panienki i nie chcę robić. A ja z Nikolą. No, na początku złość, a później śmiech, my z tymi szmatami w środku z Nikolą. Jejku, nieraz wracamy i się śmiejemy z tego. Naprawdę fajnie. Fajne wspomnienia są, więc jak to przeżyjecie, to przyczepa będzie the best. Ja przetrwałam namiot, gdzie sama się nie spodziewałam, że ja i namiot,
a teraz już w ogóle. Ale mamy namiot, nie oddajemy go. Nie wiem, być może wrócimy do tego namiotu, kiedyś sobie pojedziemy, zrobimy sobie taki wypad, nie wiem, ale go na pewno nie sprzedajemy, bo no, Jeść nie woła, tak, a dokładnie, piwnicę mamy fajną, bo ciepłą, więc... nic nie wiadomo, może kiedyś wyruszymy z namiotem, zrobimy sobie taką wyprawę z namiotem. No. Nigdy nie można mówić nigdy, nie? No to byśmy może zobaczyli, w jakiej cenie takie namioty są, bo wiecie, namiot schowamy do piwnicy i to jeść nie chce. Jak dziewczyny będą chciały z nami jechać, to pojadą, bo tak na czas dzisiejszy to raczej nie jeżdżą, bo No nie mają kiedy Nie teraz. mają kiedy, nie Amelia ma możemy tę sobie- Ausbildung, tą szkołę, uczy tutaj No, swojego mamy- zawodu, nie mamy- jeszcze rok. I też jeszcze ona przez te 3 lata w ogóle urlop miała tak, że No. nie mogła akurat wakacje brać, tylko przed albo po wakacjach. Więc cały A czas się później z nią mijaliśmy. A Nikola też ma swoją teraz pracę i No. też, a po drugie Ale- też nowe mieszkanie i to ale może być tak, że wiecie, że za rok, za 2, za 3 że może będą chcieli też pójść z chłopakiem sobie gdzieś pojechać i tak dalej, ale na pewno też wypady takie nasze wspólne też pojawią się, więc taki namiot w rezerwie musi być, nie? Tak. Ja z chęcią wrócę z powrotem do namiotu, żeby sobie pospać. Fajny moment To po był. co mam to przyczepę? Ale nie, jak dzieciaki by jechały z nami. Jakby Amelka nie chciała, No i będzie tak, że ja w przyczepie sam będę mieszkał. Wszyscy się Nie. do namiotów pakują. Już nie przesadzę. No Waneska na pewno w przyczepie będzie. Nikola ze mną by w namiocie była. Więc mamy różne opcje takie. Wiecie, dla chcącego ci nic trudnego, dużo ludzi różne opcje sobie rozwiązuje, nie? Więc no, musimy sobie popatrzeć, zobaczyć już jak spokojnie jesteśmy, to nie wiadomo kiedy, czy za rok, za 2, ciężko powiedzieć, nie? Co to będzie nas czekało. Tak. Nic, my jedziemy. Więc widzimy się, kochani, już Na na miejscu. miejscu. Bo nie ma co przedłużać, no taka gadka szmatka, to wiecie. Wiadomo, no jakieś tam rady daliśmy, no nie, ale ile można tak non stop gadać. Dobra. Ale wiem, że dużo jeszcze jest osób, którzy jeżdżą pod namiotami, A więc jeżdżą, niektórzy jeździ. twierdzą, że nie ma No. sensu płacić, dopłacać i Bo to opłacać jest naprawdę przyczepę. tani koszt namiot, bo to kupujecie jeden raz, pakujecie później do auta, do piwnicy, jak macie piwnicę suchą, kurczę, jeść nie woła. Na upartego, jakbyśmy tam nie spierdzielili tego namiotu pierwszego, to byśmy do tej pory go mieli. Tak, dokładnie, no ale to tak widzisz, tak czasami bywa, Adam, no nie ma na to mocnych. A ten duży już też się pozbyliśmy. No, on by dobry, mam nadzieję, że posłuży jeszcze komuś, a ten pompowany sobie, mówię, zostawiamy, bo mówię, może nam się przyda. Więc naprawdę polecamy takie wypady i naprawdę my jak jeździliśmy, bardzo dużo oszczędzaliśmy na takich wyjazdach, bo to wiecie, chociaż już te kampingi też coraz droższe są, już kiedyś były Dlaczego? tańsze. Bo jest coraz bardziej popularny. No, kiedyś jeszcze można A było to, co jest taniej bardziej popularne, jeździć. zaczyna cena iść w górę. No, ale jak ktoś chce podróżować tanim kosztem, bo to jest też fajna opcja. Wiecie, sztuka podróżować, to nie sztuka jechać i wiecie, powydawać kupę kasy. Fajnie sztuka jechać, zwiedzać, a naprawdę za taką minimalną, nie za duże pieniądze, bo niektórzy mówią, bo to kosztuje. No pewnie, że kosztuje wyjazdy, ale naprawdę, można naprawdę najtańszym kosztem zwiedzać, jeżeli ktoś lubi i chce, nie? No bo takie rzeczywiście co weekendy, co drugie to kosztuje. To jest Ale- samo paliwo. No jedynie paliwo, no ale są naprawdę, można sobie w inny sposób jakoś korzystać z takich wyjazdów, nie wydając dużo aż tak pieniędzy, nie? Wiesz, no też kwestia kto co lubi, bo jedni lubią jechać z domu do hotelu. Ja nie. Z pokoju do pokoju, można powiedzieć. No nie, dla mnie to taki z domu do domu jechanie. A I my to lubimy taki- po prostu wyrwać się z miasta, fakt, że my mieszkamy jeszcze... My kiedyś jeździliśmy pod domki, pamiętasz? Jak ostatnio chyba Amelka mówiła do Bobolina, Radawki, bo do byliśmy w Radawki. Bobolinie też. Do Radawki, ale do Bobolina i tam byliśmy na domkach, ale to my jeszcze nie znaliśmy karawaningu, nie znaliśmy Jakoś tak- przyczep, namiotów, takiej w ogóle opcji. Znaczy nie, no wiecie, mnie zawsze te przyczepy... No, ale jakoś tak nie było. Ale nie było, bo to żebyśmy- po pierwsze, to jeszcze było drogie ogólnie. To były ceny jeszcze takie
nie było tak popularne i no i Dopiero później tak wdrążyliśmy w to, jak zaczęliśmy też YouTube oglądać. no, YouTube. słynnego Kikiego. No Kikiego i to tak, chyba każdy to zna. od niego chyba tak się zaraziliśmy. Dużo ludzi. No, Dużo ludzi od Kikiego się zaraziło no tym i tak przyczepami. zaczęliśmy wałkować, oglądać. Mówię, kurczę, fajna opcja jeżdżenia, zwiedzania z dzieciakami. Więcej rzeczy można zobaczyć. I on też podróżował przecież tanim kosztem. Więc no naprawdę super. Też nie miał nie wiadomo jakiej przyczepy przecież. No bo to nie trzeba mieć luksusowej, Najtańszą naprawdę. jakąś wtedy, Najtańsza, ile on zwykła. tam zajął? Czasami Tam niecałe 20 000 te złotych? stare przyczepy, jeszcze czasami jak z koleżanką mówiłam, to one są w lepszym stanie i lepsze są niż te nowe. Lepiej wykonane. Wykonane, dokładnie. Więc najważniejsze, żeby była, jeździła, sprawna i podróżować, bo my tak z domu do domu, od kiedy tak poznaliśmy ten karawanik, to tak raczej nie. No chyba, że gdzieś lecimy samolotem, no nie pojedziecie z przyczepą czy No, tam. ja tak jak No do to- Warszawy na Mazurach, ale to jedziemy odwiedzić rodzinę, No ale to co jakbyś chciał innego. też w jakieś inne kraje pojechać, no to też już nie, to tylko jedziesz gdzieś do Nie no, hotelu na to jest domek. tylko po Europie w sumie. No, ale tu jak my tu jeździmy, to tylko taka opcja, bo raczej hotel, ja to chcę się wyrwać od tego domu na kampingu. Poczuć się wśród natury, no nie? Dokładnie, to jest właśnie, to jest Wśród to. drzew. A hotel, to nie jest to Nie, samo, to nie jest to tak, samo. nie ma. Naprawdę, ale- ten kto nie rozumie o czym my teraz gadamy, No. naprawdę raz się wybieźcie, możecie wynająć sobie przyczepkę, nie ma problemu. Kamperę też możecie sobie wynająć na My weekendy niby i nigdy spróbować. nie robiliśmy To tego. jest, My dlatego, że jak uważaliśmy, że jak jeździliśmy pod namiot, to będzie super opcja, nie? no, Chociaż Nikola nie była do końca przekonana, ale mówię, mama, to dla was. ale ona z nami jeszcze nie była. Nie, jeszcze właśnie nie była z nami, no nie była. Nic, może przyjdzie moment, że pojedzie z nami bo mieliśmy z nią jechać, ale pogoda była brzydka i odpuściliśmy sobie. No bo mieliśmy długi weekend też i Nikola miała, ty miałeś urlop, ale nie pojechaliśmy, bo niestety te 4 dni padało. No, bez Dlatego sensu, my bo- wtedy odpuściliśmy, nie pojechaliśmy. Bo ona też no. właśnie długi, ona miała tydzień prawie wolny, bo 5 No, dni. no. Ale widzicie, pogoda popsuje i lipa. No nic, nie będziemy przedłużać, zobaczymy się już na miejscu. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought